Na Donegal mówi się, że jest takim pominiętym obszarem, jeśli chodzi o turystykę i tak dalej. Jeśli mówi się o Irlandii, no to Donegal się pomija. Nie wiem dlaczego, przecież tu jest po prostu bajka. Nieocenionym walorem tego obszaru są warunki geograficzne. Są tu niezliczone plaże, oczywiście góry, ale do tego wodospady, jaskinie, malownicze miasta, wzgórza. Wszystko co potrzeba. W mordę jeża, zobaczcie co tam jest, jeszcze to światełko co pada. Jestem po drugiej stronie tej zatoki. Wczoraj byłem przy wodospadzie, którego zaraz Wam pokażę, oraz na tamtych plażach z dziesiątkami jaskiń. A tutaj, zobaczcie. Mówi się, że właśnie te tereny Donegal należą do tych, w których najbardziej zachował się język irlandzki, tak zwany Gaelic, choć odróżnia się on od tego, który jest używany w innych rejonach Irlandii. Jest powiązany ze staroszkockim. W ogóle to Irlandia i Szkocja w dawnych czasach powiązana była i kulturowo, i językowo. Uważa się nawet, że łączyła ich jedna państwowość. Zatrzymałem się w miasteczku Ardara. Jest bardzo malownicze. Przypomina mi trochę scenerię z filmów Tima Burtona. Dosłownie krzywe miasto. Przyjechałem tutaj na kilka dni. Pogoda jest bardzo zmienna, raz jest słońce, raz pada. Postaram się znaleźć takie momenty, żeby polatać dronem, no i pokręcić i poopowiadać o tym, jak to wygląda. Ludzie tutaj mają zupełnie odmienny akcent. To jest właśnie fajne w Irlandii, że gdzie nie pojedziesz, tam jest inny akcent, chociaż kraj ten jest stosunkowo niewielki, to w różnych rejonach, w różnych częściach kraju używa się innego dialektu. Fajne jest to, że te miejscowości często postawione są na dziesiątkach wzgórz. Robi to niesamowite wrażenie. Zobaczcie sami, co jest za mną. No jest pięknie, jest pięknie. Mega widok. Dobra, zaczęło padać, kitram się. Slieve League, ponad 600 metrów wysokości. Wejdę sobie tam wyżej, zobaczyć jak tam jest. Ale tutaj wieje. Jak się jest nieostrożnym, może zwiać wprost do przepaści. Masakra. Ale wieje, stary. Nad całą przepaścią. Ledwo idę. Kurde, gruba sprawa. Tak wiało, że ledwo szedłem. A zaraz obok były klify. Przepaść. Kilkaset metrów na dół do oceanu. Wysoko, wysoko ponad oceanem, tuż przy krawędzi klifów znajduje się jezioro. Bezprecedensowy widok na Ocean Atlantycki. Zobaczcie. Idę jeszcze kawałek do góry, zobaczymy sobie tam zaskoczy. Teraz jestem osłonięty przez to wzgórze od tego wiatru, ale jest potężny. Czasami cię ściąga prosto do przepaści. Na grubasku. Trochę się tutaj idzie. To jest właśnie, bracie, hardkorowy rap.
Po drugiej stronie mamy takie widoki, równie spektakularne. Pięknie. A tutaj przepaść. Fiu, fiu. Owieczki tam sobie siedzą, podziwiają widoki. Jest świeża trawka, czego im więcej do szczęścia potrzeba. '71 above it is actually to do with the little lookout post that's beside the Martello Tower. Okej, oto wodospad Asaranka jest niesamowity pod tym względem, że jego prąd, szybkość, z którą upada woda, jest obłędna. Tam po drugiej stronie widać już Sligo, kolejne hrabstwo za tą właśnie zatoką. A tutaj, moi drodzy, w tej jaskini ukryty jest sekretny wodospad. Tak się właśnie nazywa. W tym momencie staram się dojść do fortyfikacji. Nazywa się to Dunfort. Postaram się tam dojść, ale ciężka sprawa, bo dzielą mnie od tego miejsca bagna, góry. Jest straszna pogoda i mucha mi łazi po kamerze. No kurde, nie ma tutaj dostępu, powiem wam. Ciężka sprawa, nie będę się przecież przedzierał przez jakieś bagna. Nie chcę się wtarabanić. W końcu jest, widać go tam w oddali. Boję się lecieć tam dronem, bo strasznie wieje i popaduje czasami. Nie chcę po prostu stracić drona, którego kupiłem sobie za ciężko zarobione pieniądze i teraz może wylądować po prostu gdzieś tam w jeziorze. Czego to się nie robi dla najlepszej serii filmów dokumentalnych na świecie pod tytułem Tak to wygląda. Dunfort to starożytna budowla pierścieniowa położona na jednej z wysp jeziora Dunlog w pobliżu nadmorskiej wioski Portno. Fort ten pochodzi najprawdopodobniej z V wieku naszej ery, lecz jest wiele przesłanek, które sugerują, iż może on istnieć aż od późnej epoki żelaza. Najprawdopodobniej został zbudowany jako miejsce schronienia przed wrogiem. Jego ściany mają 4,5 metra wysokości i ponad 3 metry grubości. Fort zajmuje większą część wyspy i w owych czasach był bardzo trudny do zdobycia. Miejscowi czasami nazywają go Fort Oboilów, ponieważ stał się twierdzą tej wpływowej rodziny w XVI wieku. Było to również miejsce zabójstwa Conora O'Boyla w 1530 roku, który został zabity przez rywalizującego z nim członka rodziny. Ten zabytek narodowy znajduje się obecnie na terenie należącym do przyjaznej miejscowej rodziny, która do niedawna wykorzystywała go jako otoczony murem ogród. W okresie wakacyjnym mają do wynajęcia małe łodzie, którymi można dostać się tam, aby odwiedzić ten starożytny obiekt.
Nazwa Donegal oznacza Fort Obcokrajowców i wywodzi się stąd, iż w miejscu tego miasta Donegal znajdowała się kiedyś osada wikingów. Tak samo jak to miasto nazywa się całe hrabstwo. Natomiast jeszcze przed pojawieniem się tutaj wikingów ziemię tę określano mianem Tyrconnell. Terenami tymi rządziła niegdyś dynastia O'Neill. Historia tej rodziny sięga bardzo odległych czasów. Był to jeden z wiodących rodów władających Irlandią przed inwazją angielską. Byli związani z Ulsterem, północną prowincją Irlandii, gdzie zasiadali na tronie jako królowie. Według legendy założyciel tego rodu, Niall, zdobył władzę całując szkaradną wiedźmę tzw. Low Tea Lady, która pilnowała dostępu do wody z życiodajnej studni. Jedynie on zdobył się na prawdziwy pocałunek, zamieniając ją w piękną dziewicę symbolizującą suwerenną Irlandię. Ród ten władał wyspą przez wiele pokoleń, odgrywając ważne role w walkach przeciwko angielskim najeźdźcom. Według legendy wywodzi się również od nich potężna rodzina O'Donnell, której potomkowie do dziś sprawują ważne role w tym kraju. Ponoć aż 2% potomków Europejczyków z Nowego Jorku posiada w swoim DNA dowody przynależności do rodu O'Neill. W Irlandii Północnej jest to co 5. mężczyzna, a bardzo wielu z nich można znaleźć również w Szkocji. Plaża Magera, coś wspaniałego, bardzo rozległa. Z widokiem na ocean. Jest również jaskinia o tej samej nazwie, jaskinia Magera. Idziemy zobaczyć. Ale petarda! Sam wjazd do tej jaskini jest niesamowity. Zobaczymy, jakie będą tam widoki, jak jest głęboka i czy mnie nie zjedzą jakieś krokodyle. Coś wspaniałego, póki co robi wrażenie. Skały i piasek są mokre, tak jakby woda odpłynęła stąd, bo rozpoczął się już jakiś czas temu odpływ, więc prawdopodobnie zalewa tą jaskinię podczas przypływu. Czyli chodzę sobie teraz tutaj spokojnie, jak gdyby nigdy nic, a w innych momentach pływają tutaj ryby i inne stworzenia morskie. Dochodzę do końca. Chyba, nie wiem jak dalej, nie mam światła przy sobie, ale wygląda na to, że tutaj się kończy ta jaskinia. Niesamowicie. Tak ona wygląda na zewnątrz. Umieszczona w takim urwisku skalnym. Dosłownie plaża piratów z jakiegoś filmu jak Goonies, Piraci z Karaibów, Latający Holender i tak dalej. Oho! Idziemy do tej lagunki. Widać, że ląd tutaj kończy się klifami. Wszędzie takie fajne zakamarki, w których można się skryć przed wiatrem. Stąd się zapewne fajnie zbiega. Za dzieciaka już bym tam był. Potem bym się turlał z powrotem. Tam chyba jest jakaś następna jaskinia. Tu jest właśnie jakaś. Tylko że dużo węższa. Kto ma klaustrofobię, to nie polecam tu się wciskać, ale ja nie mam, to idę. Wąska, wąziutka. No, ale dosyć długa. Jeszcze trochę metrów zostało do końca, tam zasypane jest kamieniami. Więc skoro sypią się kamienie, to stąd spierdzielam. Świetne miejsce dla zakochanych par. Bardzo romantiko. O kurcze. Wygląda na to, że tu jest plaża nudystów. Oznaczyli jeden z klifów właśnie takim napisem, który sugeruje, iż tutaj latają golasy. Tam znowu jakaś jaskinia, ale ta jest już dużo węższa. Nawet nie chce mi się tam wciskać. Tak w ogóle to tam w oddali znowu widać wodospad, który spada prosto do oceanu. Niesamowita sprawa, zobaczcie. No i znowu jaskinia, tym razem wysoka, ale króciutka. Takie coś.
Mimo wszystko klimacik. Fajna akustyka. Nawinęłaby tutaj coś, stylistyka. Chętnie wziąłbym tutaj mikrofon i nagrał kilka numerów. O, płyną. Gonimy je. Żeby dojść tam, zobaczyć i pokazać wam ten wodospad, który widzieliśmy z daleka, trzeba przejść przez spory obszar takiej wody. O człowieku, tu jest popas. Albo i głębiej. O, masakra. I te ruchome piaski. Nie. No kurtka, przede mną jeszcze długa droga do tego wodospadu. Ale już widzę, że warto było. Bo tutaj jest coś, czego mógłbym nie zobaczyć, po prostu ominąć to. O. Patrzcie sami. Jaskinia, w której wciąż tkwi woda i chyba tutaj już zostanie mimo odpływu. Dopiero tam daleko widać suchy w miarę piasek. Totalna dzicz, mega sprawa, naprawdę. Po drodze widziałem mnóstwo jakichś dziwnych rybek, kraby, muszle, małże i tak dalej. Także życie tutaj jest w każdym miejscu. Tak to można kręcić odcinki. Jaram się dzisiaj, jaram się mocno. Po drodze pojawił się jeszcze jakiś wodospadzik, którego nie było widać stamtąd. I robi też niezły klimat. A tam znowu jaskinia. Trochę tego jest. Jaskinia. Woda ma niesamowity kolor, coś między zielenią a błękitem, jakiś taki turkus. Mam nadzieję, że kamera dobrze to odda. O, w mordę, jak tutaj się nogi zapadają. Tylko tutaj kroka postawiłem i już idę po kolano i dalej mnie wciąga. No i wyrasta sobie na środku plaży taka skałka. To jest taki specyficzny widok Irlandii. Właśnie tutaj w Donegal jest tego od groma. Centralnie wrócimy tutaj z ekipą, przebierzemy się za piratów i kręcimy filmy. To jest plan. Piraci z Karaibów? To będzie kino klas D. You may talk about Atlantis, how it's lost beneath the sea, and the grave of the unknown soldier, or the cry of the old banshee. Who was the man in the iron mask? Was Jack the Ripper set free? But ask them all, where's Donegal? It's still a mystery. And if I could, I'd build a wall around old Donegal, the north and south, to keep them out. My God, I'd build it tall. Casinos, chicken ranches, I'd legalize them all. We'd have our own Las Vegas in the hills of Donegal. Yeah, Las Vegas in the hills of Donegal.